Witamy Was w trzeciej części naszej podróży po południu Włoch. W poprzednich odcinkach pokazaliśmy Wam miasto Bari, nadmorskie Polignano a Mare, niezwykłe Alberobello i jaskinie Grotte di Castellana. Kontynuujemy podróż po południu Włoch, opuszczamy teraz morze i Apulię i udajemy się w głąb lądu do regionu Basilicata. A na początek chcieliśmy bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. Dzięki Wam możemy się rozwijać i tworzyć nasz kanał. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, będzie nam miło, jeśli dołączysz do naszej grupy. Bardzo dziękujemy. Radek pogonił nas. Odkryj z nami magiczne południe Włoch. Od gwarnego Bari, gdzie codzienność od pokoleń toczy się między zabytkowymi murami, a wąskie uliczki Starego Miasta pachną świeżym makaronem i focaccią. Przez zaczarowane Alberobello, gdzie zamieszkamy w jednym z baśniowych domków, które wyglądają jak z dziecięcych snów. Aż po oszałamiające, zawieszone nad skałami Polignano a Mare. Zobacz Materę, kutą w skałach od wieków, gdzie z tarasu w samym sercu miasta poczujemy się jak na scenie amfiteatru. Zostań z nami. To nie tylko podróż, ale inspiracja, by stworzyć własne, wyjątkowe wakacje. Dla nas to jednak czas, by kontynuować podróż po południu Włoch. Udajemy się w głąb lądu do regionu Basilicata. Jego najsłynniejszym miastem jest Matera. Wjazd do miasta nie zapowiada niczego szczególnego. Ale naszym celem jest zabytkowa część Matery, zwana Sassi. Auto więc zostawiamy na parkingu i drogę do naszej kwatery pokonamy pieszo, bo inaczej się nie da. Kolejny punkt na naszej trasie – miasto Matera. Powiemy, jak powstały te monumentalne budowle, które widzicie za nami, a także dlaczego to miasto nazwano miastem wstydu. To jedno z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkanych miast świata. Ślady obecności człowieka w naturalnych jaskiniach tego obszaru sięgają paleolitu, a późniejsze osadnictwo rozwijało się tu przez kolejne epoki. Sercem miasta jest Civita, położona między dwoma skalnymi dzielnicami. Sasso Barisano i najstarszą częścią Sasso Caveoso. To właśnie te dwie dzielnice tworzą słynne Sassi, skalne domostwa wykute w wapieniu. Sassi to z włoskiego kamień. Nasze domostwo na najbliższe dni także będzie częściowo wykute w skale. Nazwa hotel może być nieco myląca. To teren, na którym znajduje się kilka sąsiadujących ze sobą pomieszczeń noclegowych. Jedne pod, inne nad ziemią. Wybraliśmy to drugie. Łukasz, pokaż, jak mieścisz się w drzwiach w Materze. W moim przypadku to nic niestety to jest. Za to wnętrze okazało się być okazałe. Apartament miał 2 poziomy. A do tego prywatny taras, z którego rozpościerał się widok na zbocza dzielnicy Sassi. A w drugą stronę, to z każdej strony zbocza był widok na nas. Nie można było sobie odmówić od razu szybkiego lunchu w takim otoczeniu. Najstarsze domostwa, które tu powstawały, były prostymi jaskiniami, które z czasem obudowywano fasadami
z bloków wydobywanych z tej samej skały. Tak powstało miasto jednocześnie podziemne i naziemne. Wykute, dobudowane i dopasowane do stromych zboczy. Aby zobaczyć te najstarsze jaskinie, warto przekroczyć wąwóz Grawina i udać się na sąsiednie wzgórze. Można przejść zawieszonym mostkiem lub trzeba wyjechać z miasta i dotrzeć na parking, z którego wybieracie się na wędrówkę. Można skorzystać z transportu. Ten obszar to Parco della Murgia Materana. Zorganizowano tu kilka szlaków, a wędrując odkrywacie jaskinie sprzed 7000 lat. W Parku Narodowym Murgia znajduje się też wiele kościołów skalnych. Powstały one głównie we wczesnym średniowieczu. Wyprawę do i po parku możecie zaplanować sobie nawet na cały dzień. Z tego miejsca też najlepiej widać dzielnicę Sassi w Materze. Historia Matery nie jest jednak wyłącznie pasmem zachwytów. W latach 50. XX wieku Sassi stały się symbolem biedy. W ciasnych domach, w skałach mieszkały wielopokoleniowe rodziny, często razem ze zwierzętami. Brak kanalizacji, przeludnienie doprowadziły do kryzysu sanitarnego. Matera zaczęła być nazywana hańbą Włoch, stąd określenie miasto wstydu. Rozpoczęto przymusowe wysiedlanie mieszkańców, z czasem Matera zaczęła pustoszyć, a zamurowywane domy mogły przetrwać niemal nienaruszone. W wielu miejscach w Materze można wejść do pokazowych domów zwanych Casa Grotta, które pokazują, jak wyglądały te dawne domostwa. Dawne, choć tak naprawdę jeszcze z lat 50. XX wieku, niektóre domostwa do teraz są opuszczone, niszczeją. Jeśli dobrze poszperać, można znaleźć takie, do których da się wejść. Oczywiście nie możemy sobie odmówić takiej możliwości. To się nazywa Urbex w Materze. Na początku lat 90. miasto zaczęło się odradzać. Państwo zezwoliło na renowację. Powstawały mieszkania, sklepiki i hotele. To właśnie od tej pory miasto z obrazu nędzy zaczęło przechodzić w jeden z najbardziej klimatycznych zakątków Włoch. Ten klimat najlepiej da się odczuć wędrując bez planu chodnikami dawnej Matery. Mam nadzieję, że dobrze jedziemy, bo moje łydki to już Ci dziękują. Nie, w dół. I udało nam się ostatecznie zejść do najniższego poziomu tego wąwozu. Można powiedzieć, że w Materze właśnie teraz osiągnęliśmy dno. Po jednej stronie wznosi się ściana tego wąwozu, po drugiej stronie mamy kolejną przeciwległą ścianę. No i tak to właśnie wygląda. Albo schodzicie w dół i w górę, w dół i w górę, ale można też przejść sobie naokoło. Takim wręcz jak w amfiteatrze. Reklamna, przepraszam. To dokończę. Chodzi o to, że możecie też przejść naokoło, jakby koroną amfiteatru, patrząc cały czas z góry na dół tego wąwozu. To Teraz prawda. idziemy znów do góry. Też prawda. To w górę, to w dół. Przygotujcie się na ciągłe schody.
Jeśli w skałach powstawały domostwa, to również w taki sposób tworzono dawne świątynie. W sercu skalnego krajobrazu Matery, na wyniesionej górze Monterone, w dzielnicy Sasso Caveoso, znajduje się jeden z najbardziej niezwykłych kościołów miasta. Wykuty w skale Santa Maria de Idris. Świątynia wspominana jest w dokumentach już w XIV wieku. W centralnej części niewielkiego pomieszczenia znajduje się wykonany z tufu i gipsu ołtarz główny z 1804 roku, zwieńczony freskiem przedstawiającym Madonnę de Idris. Freski pochodzą z XVII i XVIII wieku. Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy dociera do nas, że tak naprawdę w tym miejscu połączone są ze sobą dwa kościoły. O ile Santa Maria de Idris jest częściowo obudowana, o tyle całkowicie w skale znajduje się drugi kościół świętego Jana Chrzciciela. Można tu się poczuć, jakbyśmy byli pod ziemią. Ale tak nie jest. Jesteśmy wewnątrz góry. Najstarsze bizantyjskie freski pochodzą tu z XII wieku. Czujemy, jakbyśmy przenieśli się w jakiś inny wymiar. Magiczne miejsce. Skalny kościelny kompleks wznoszący się na górze można obejść dookoła. A potem zajrzeć do kolejnej świątyni powstałej tuż obok. To kościół San Pietro Caveoso, znany też jako kościół świętego Piotra i Pawła. Pochodzi z XIII wieku, ale wielokrotnie przechodził modyfikacje. Jak widać, również i podczas naszej wizyty. No dobrze. Najpierw się razem zagubiliśmy. Teraz zgubiłem Radka. No, jesteś, chodź. Znalazłem jakąś główną trasę. W Materze znajduje się około 150 kościołów. Jest co robić albo gdzie się modlić. Ale koniecznie musicie odwiedzić jeszcze jeden. W najwyższym punkcie Starej Matery, tam gdzie spotykają się dwie skalne dzielnice, Sassi Caveoso i Barisano, wznosi się na grzbiecie skalnym Civita katedra w Materze. Zbudowana została w XIII wieku. Dominując nad całym miastem, wyznacza jego historyczne centrum. Z zewnątrz katedra zachwyca surową elegancją w stylu romańsko-apulijskim. Środek został przekształcony w stylu barokowym w XVII i XVIII wieku. Najważniejszym miejscem świątyni jest ołtarz poświęcony Madonnie della Bruna, patronce miasta. Przy katedrze także uzyskujecie wstęp do Muzeum Diecezjalnego. W środku zgromadzono dzieła z różnych epok, głównie od średniowiecza po barok. Miejsce jednak nie jest w stanie przyćmić wrażenia, jakie robi sama katedra. Natomiast z pewnością oszołomi Was widok z tarasu przed katedrą. To jeden z najbardziej znanych widoków na Sassi. Ściana kamiennych domostw opadających kaskadowo w stronę wąwozu. Ale Matera to nie tylko Stare Miasto. Współczesna twarz Matery zaczyna się tutaj, na Piazza Vittorio Veneto. To główny plac miasta, ale zupełnie inny niż te, które widzieliśmy w Sassi. Zamiast skalnych ścian i wykutych domów, otwarta przestrzeń, elegancka zabudowa i rytm współczesnego życia. Plac łączy się z historią, bo przez arkadowe przejście możecie dostać się na taras,
z którego rozpościera się kolejny z atrakcyjnych widoków na przeszłość. Na placu stoi rzeźba starszego mężczyzny, prosta, pozbawiona patosu. Powstała w latach 90. To hołd dla zwykłych ludzi, mieszkańców Sassi, którzy przez pokolenia żyli w wykutych w skale domach i tworzyli to miasto od podstaw. Plac Vittorio Veneto powstał w XIX wieku, w czasie gdy miasto zaczęło rozwijać się poza skalnymi dzielnicami. Ale największa historia tego miejsca kryje się pod ziemią. Pod placem znajduje się ogromny podziemny system zbiorników wodnych – Palombaro Lungo. I najlepsze, że można tam wejść. To jeden z największych tego typu obiektów w Europie. No tego się nie spodziewałeś, nie? Wykuty w skale i rozbudowywany od XVI wieku. To jest niesamowite. Jak na miasto wstydu, to wstydu z tą cysterną nie ma. System był niezwykle zaawansowany. Deszczówkę zbierano z dachów i ulic, a następnie magazynowano pod miastem. Znajdujemy się 16 metrów pod powierzchnią ziemi. To jest największa cysterna, jaką zorganizowano w Materze. Na terenie całego miasta było ich wiele, ale w tej gromadzono największą ilość wody, nawet 5 milionów litrów. Taką ilość gromadzono na miesiące letnie, kiedy w mieście brakowało wody, a czerpano ją otworami u góry, przez które spuszczano wiadra i wybierano sobie wodę właśnie z tego miejsca. Niesamowite miejsce. Nad nami jest płyta rynku, a na niej kamieniczki i kolejne piętra wszystkich budowli, które tu tworzono na przestrzeni wszystkich wieków. Nie jest to naturalna grota, tylko sztuczne zagłębienie. Ma długość 50 metrów. Dno specjalnie było pochyłe, by można było czerpać wodę w najgłębszym miejscu. W latach 30., kiedy stworzono tu wodociąg, cysterna przestała funkcjonować, ale wciąż była. Przypomniano sobie o niej w latach 90., kiedy remontowano plac. Wtedy nurkowie na dobre spenetrowali to miejsce. W wodzie pływały nawet dawne przedmioty, które przed wiekami zgubiono podczas czerpania wody. Plac Vittorio Veneto łączy starą i nową Materę. Jedna się kończy tam, gdzie zaczyna się druga. Świat dawny i współczesny łączy także wyjątkowo okazałe Narodowe Muzeum Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej. Warto tu wybrać się do środka, ale nawet jeśli pozostaniecie tylko na zewnątrz, to także i tu znajduje się jeden z popularnych tarasów, z których rozpościera się widok na Starą Materę i wąwóz Gravina. Za dzielnicą Sassi Barisano zachodzi słońce. W Nowej Materze turyści tłumnie przechadzają się popularnymi szlakami. Nocne wędrówki zaczynają się albo kończą na placu Vittorio Veneto. Jak za dnia, tak i nocą okazałym punktem orientacyjnym okazuje się katedra. Wielu turystów przybywa do Matery tylko z jednodniową wycieczką. Ale by poczuć to miejsce naprawdę, trzeba tu zostać choć na jedną noc. Uliczki Starej Matery pustoszeją. Nocą niebywała architektura i odpowiednie jej oświetlenie sprawiają, że tajemnicze miejsce za dnia wygląda nocą magicznie. Skalne kościoły na wzgórzu Monterone prezentują się monumentalnie. Warto i pod osłoną nocy wybrać się w plątaninę wąskich chodników, ale uważajcie, łatwo się zgubić. A możecie nie napotkać szybko kogoś, kto wskaże wam drogę.
Matera nocą wygląda jak z baśni. Całkowicie przyziemnie można nawet w tak pięknym otoczeniu zatęsknić jeszcze do włoskiego jedzenia. Można więc coś poza starą dzielnicą kupić. Jak widzimy, szerokość włoskich drzwi w budynkach w Materze Jest dopasowane do rozmiaru pudełek pizzy. Patrzcie się. One przejdą bez problemu. ale już niestety Łukasz musi iść bokiem. Idziemy? I zorganizować sobie kolację na takim tarasie, jaki mieliśmy do dyspozycji. Pyszna włoska pizza i takie widoki są niezapomniane. W dzień słychać tu głównie jaskółki. Nocą dominację przejmują nietoperze. Trudno opisać wrażenie, jakie przy pierwszym spotkaniu robi Matera. Żadne opisy nie oddadzą tego, co można tu zobaczyć i przeżyć. Zamieszkajcie tu na co najmniej jedną noc, a dłuższe obcowanie z tym skalnym, ale żywym organizmem nie przestanie Was zaskakiwać. Radek, ale nie było słynnego powiedzenia, o które będą wszyscy pytali się w komentarzach. Włochy, Matera, połowa kwietnia, 23 stopnie. Dziękujemy Wam, że byliście z nami w naszej włoskiej podróży. Bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Za komentarze, za lajki. Tak sobie wędrujemy tą włoską łąką. No i wędrujemy już z powrotem, wracając do domu. Ale czekają kolejne podróże i mam nadzieję, że w tych kolejnych podróżach też będziecie z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.